Panie profesorze, od kilkunastu lat pełnił pan funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Michała Spisaka. Jak to wszystko się zaczęło? Ja uważam, że początek konkursu jest związany z profesorem Leonem Markiewiczem. A było to mniej więcej tak, że profesor został zaproszony na jakiś wykład za granicą na jakiś temat polskiej muzyki i uznał, że jest rocznica śmierci Michała Spisaka, w związku z tym gromadził materiał do tego wykładu. Mówił, że tego materiału się nazbierało tyle, że może powstać książka. I powstała książka. No ale jak jest książka, to jeszcze musi być ktoś, kto sfinansuje wydanie. No i tutaj Dąbrowa Górnicza, chyba prezydent Talkowski, no, wyszedł naprzeciw i książka została wydana. I z okazji promocji tej książki został zorganizowany Festiwal Muzyki Michała Spisaka. No ale profesor tutaj musiał być bardzo pomocny od strony programowej, wykonawczej. No i ja się znalazłem w obrębie tych osób, do których zwrócił się profesor Markiewicz, bym wykonał koncert na fagot Michała Spisaka w wersji z fortepianem. Ja się zgodziłem. To było w kwietniu bodajże 2005 roku. No, po koncercie, na którym był obecny prezydent Talkowski, przyszedł do wykonawców, w tym również do mnie, no i odbyła się jakaś taka rozmowa. Mnie się wydawało, że kurtuazyjna. Ja podzieliłem się swoimi jakimiś takimi spostrzeżeniami i powiedziałem: panie prezydencie, a może by tak zamiast festiwalu zorganizować konkurs na różne instrumenty. Wtedy każdy z uczestników jest nośnikiem promocji Michała Spisaka, jego muzyki, Dąbrowy Górniczej, naszego regionu. Ale to była w kwietniu rozmowa. I gdzieś na początku listopada pani Zofia Pielgrzym do mnie zadzwoniła, że jestem proszony razem z profesorem Markiewiczem na posiedzenie zarządu miasta. Ja nigdy w takim gremium nie uczestniczyłem. Chodziłoby o konkurs Spisaka. Ja się przeraziłem. Była dyskusja, i zobowiązano mnie, profesora Markiewicza i panią Pielgrzym do tego, żeby opracować regulamin konkursu, wytypować jakieś instrumenty, zaproponować termin konkursu. Tutaj ja zaproponowałem, żeby Akademia Muzyczna objęła jakąś taką opiekę merytoryczną w oparciu o swoich pedagogów. No i tak się stało. Myśmy do końca grudnia chyba albo do początku stycznia 2006 roku taki regulamin opracowali i później gdzieś chyba na początku lutego odbyło się spotkanie rektora Akademii Muzycznej, profesora Eugeniusza Knapika z prezydentem i zostało podpisane porozumienie, ustalony termin wrzesień, bo do kwietnia było, żeby jako kontynuacja tego festiwalu, trudno było nawiązać. A poza tym we wrześniu, ja powiedziałem, że we wrześniu jest akademik wolny, więc tutaj uczestnicy będą mogli korzystać z zakwaterowania. No i tak to się zaczęło. I tutaj przez pierwsze konkursy, jak długo pan profesor Markiewicz wyrażał na to zgodę, siły mu pozwoliły, był sekretarzem i jury i konkursu. Muszę powiedzieć, a profesor Markiewicz miał duże doświadczenie, bo brał udział w wielu konkursach jako sekretarz jury. Także tutaj miałem jakieś takie wielkie wsparcie i zresztą kontakt z profesorem Markiewiczem jest do dnia dzisiejszego, jak tylko może. Prawie na każdym konkursie
konkursie jest. Także tutaj ten konkurs no, cały czas miał przebieg. Myśmy uznali, że co roku inne specjalności. I ktoś mówi, że to może za często, ale są instrumenty, które się pojawiły w ciągu tego nawet może jeden raz czy 2 razy. I prawie wszystkie instrumenty, które są w partyturze orkiestry symfonicznej. No nie było fortepianu, nie ma warunków po temu, a formuła konkursu jest taka, że może być każda specjalność, każdy instrument. Jest kwestia programu, uczestników, no i rozpropagowania tego wszystkiego. A uważam, że młodzi wykonawcy no, chętnie, że tak powiem, biorą udział. Wielu muzyków dowiaduje się z całego świata o tym konkursie. Zbliża się 13. edycja, która była odroczona w czasie. Słyszymy głosy, że formuła konkursowa w sztuce i muzyce w ogóle nie powinna mieć miejsca, ponieważ po pierwsze trudno ocenić interpretację sztuki jako lepszą lub gorszą, a po drugie wpływa ona źle na psychikę młodych artystów. Jakie jest pana profesora zdanie na ten temat? Młodzież chce się sprawdzać. Ja tutaj podam, że to sprawdzanie się występuje w całym świecie. W świecie fauny i flory, również w społeczeństwach. Także ja przed laty no, uznaliśmy z żoną, że posadzimy gdzieś 15 świerków. Wie pan, no, cieszyliśmy się, że się wszystkie świerki przyjęły. No ale później obserwowaliśmy, jak te świerki wzrastały. I proszę, ja po kilku latach zauważyłem, że jeden świerk ma ogromne przyrosty. Ma po 80 centymetrów przyrostu, co rok w rok. Tamte nie mogły go dogonić. Ale nadszedł czas, że dogoniły, ten się zmęczył. Dziś no są to gdzieś drzewa 20-metrowe, podziwiam ich krasę. Wie pan, to jest, ja tak, jak się tak patrzy na przyrodę, to ona jest naprawdę niezwykle konkurencyjna. To w starożytności wymyślono olimpiady. Z jednej strony jest to konkurencja uczestników, z drugiej strony są to igrzyska dla obserwatorów, którzy się pasjonują. Uważam, że jest to niesłuszne określenie. Proszę mi powiedzieć, co by to było, gdyby w szkolnictwie muzycznym, w szkolnictwie artystycznym nie było ocen? Nie mogłyby istnieć szkoły muzyczne 1. stopnia, 2. stopnia, wyższe szkoły muzyczne. Przecież nie oceniają laicy, tylko specjaliści. I jurorzy, którzy oceniają, mają 100-krotnie większe albo po 1000-krotnie większe predyspozycje do tego, żeby oceniać, aniżeli jakiś zbłąkany telefon w konkursie Eurowizji, który może zadecydować o losach, powiedzmy, występującego na estradzie. Ta rywalizacja jednak na konkursie Spisaka, ona się opiera głównie na współpracy i jakby takiej, no jednak ci uczestnicy między sobą mają jakieś relacje i one są bardzo koleżeńskie, zażyłe niejednokrotnie, więc to jest zdrowa rywalizacja oparta na współpracy tak naprawdę. No tak, oczywiście. Tutaj jeśli chodzi o uczestników konkursu,
uważam, że zawsze była bardzo dobra atmosfera. Myśmy nie chcieli, żeby w trakcie konkursu no tutaj odbywały się jakieś konsultacje z jurorami, bo to może rodzić różne tam domysły. Tym niemniej wypracowaliśmy chyba w ostatnich konkursach, że upublicznialiśmy średnią ocenę, a nawet nie wiem, czy już nie pamiętam szczegółową, jaką ocenę który z jurorów. Bo były głosy, że każdy z uczestników, który bierze udział, no chce wiedzieć, na jakim jest poziomie, prawda, jak to się ma do innych uczestników, jak to jurorzy widzą. Ja nie byłem sekretarzem jury, więc nie miałem, jeśli nie było decyzji jury o upublicznieniu, no to nie miałem wglądu w jakąś tam punktację. Dbałem o to, żeby no tutaj atmosfera konkursowa była sympatyczna, przyjemna, żeby wszyscy mieli bardzo dobre warunki. Organizując konkurs, myśleliśmy o tym, żeby wszyscy uczestnicy mieli satysfakcję. Już samo zgłoszenie jest wielką odwagą, prawda? A przygotowanie programu wiadomo, że może być różne, ale chcieliśmy jakoś uwzględnić ich udział w konkursie. Każdy z uczestników po swoim występie otrzymuje dyplom uczestnictwa w pierwszym etapie. Przejdzie do drugiego, otrzymuje dyplom uczestnictwa w drugim etapie. Przejdzie do finału, to bez względu na wynik otrzymuje dyplom uczestnictwa w finale, a to już jest duże wyróżnienie. Poza tym, że każdy laureat czy wyróżniony otrzymuje dyplom i nagrodę. Także ja nie bardzo rozumiem i przyznaję rację tym osobom, które w ten sposób stwierdzają. Jak udało się dokonać tego, że konkurs Pisaka stał się wydarzeniem, na które i uczestnicy, i publiczność czeka co roku, pomimo że przecież konkurs, który promuje muzykę klasyczną, nie jest tak łatwo rozpropagować jak wydarzenie z, powiedzmy, muzyką rozrywkową? Może to się udało. Ja jestem dobrej myśli, tym bardziej, że młodzi ludzie potrafią z tą promocją wyjść w każdy zakątek świata. A ta promocja to nie jest tylko, jak powiedziałem, promocja samego Spisaka, ale miasta, Akademii Muzycznej w Katowicach. Przecież wszyscy ci, którzy komponowali utwory obowiązkowe, byli związani z Akademią Muzyczną w Katowicach. I tutaj prawie każdy przewodniczący jury był z Akademii Muzycznej w Katowicach i nie odbył się ani jeden konkurs, gdzie by nie było jurora z każdej specjalności. Więc tutaj jest zarówno wielki obiektywizm i nie wiem jak to powiedzieć, ale promocja również polskiej muzyki, polskiej kultury, polskiego wykonawstwa w pierwszym międzynarodowym konkursie, gdzie były te same specjalności, co w tegorocznym. Obój, klarnet, fagot. Pierwszą nagrodę na fagot uzyskał dąbrowianin, który jest absolwentem Liceum Muzycznego w Katowicach, jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie, jest absolwentem Akademii Muzycznej w Londynie, który wygrał wszystkie polskie konkursy, uczelniany międzynarodowy konkurs w Łodzi, konkurs Karola Marii Webera we Wrocławiu i tu jako trzeci wygrał konkurs imienia Michała Spisaka. A chcę powiedzieć, że dalej jest niezwykle aktywny,
bo chyba 2 czy 3 lata temu był gościem honorowym na konkursie instrumentów dętych w Moskwie. Jest to wielkie wyróżnienie. To jest kolejny dąbrowianin, który był jako uczeń, był stypendystą tutaj prezydenta Dąbrowy Górniczej. Nasi laureaci się prawie wszędzie sprawdzają. Z mojej specjalności fagot. Pani Darty Galąż, fagocistka, wygrała wszystkie konkursy w Polsce, i również za granicą. Widzieliśmy ją w Orkiestrze Filharmoników Wiedeńskich, w tej chwili w Orkiestrze Berlińskich, a w tej chwili w Filharmonii Berlińskiej. Nasi laureaci wszędzie się sprawdzają. No dobrze, że mogliśmy tutaj go gościć za to w Dąbrowie Górniczej i pana Szostaka i profesora Hawela, profesora Pendereckiego, profesora Knapika, bo są to wielkie autorytety, które mają wielkie osiągnięcia i nigdy nie spotkałem się z jakimś takim odmową. Wręcz jak tylko mogli, wspierali i byli w komitecie honorowym. Bardzo jestem niezwykle zadowolony z tego, że tutaj w Dąbrowie Górniczej mogliśmy gościć pana profesora Krzysztofa Pendereckiego, który tak szybko zniknął z życia, prawda? Był niezwykle witalny, a przecież niełatwo było mu zgodzić się na koncert, poprowadzenie koncertu inauguracyjnego, bo niecały tydzień wcześniej przyleciał z drugiej półkuli, z Ameryki Południowej. A kiedy powiedziałem, panie profesorze, a jest tradycją, że koncert inauguracyjny zaczyna utworem z Pisaka. Mówi, nie ma sprawy, concerto giocoso. No więc wielka satysfakcja, ten dorobek jest ogromny. Pytał pan o połączenie konkursu z festiwalem. Ja uważam, że jest to dobra forma, dlatego że przy okazji konkursu mogą być zaprezentowane utwory z Pisaka. Tych utworów jest dużo. Mogą być zaprezentowane utwory, które zostały napisane na konkurs. Kiedy z jakiejś okazji, bodajże jakiegoś jubileuszu pana Zdzisława Szostaka zorganizowano w Łodzi, to na 10 utworów wykonywanych 8 bodajże było napisanych na konkurs Michała Spisaka. A muszę powiedzieć, że zarówno dyrekcja, jak i wszyscy pracownicy Pałacu Kultury Zagłębia pomagali i stwarzali niezwykle miłą, sympatyczną atmosferę i sądzę, że tak pozostanie. Czym dokładnie różnił się Międzynarodowy Konkurs Muzyczny imienia Michała Spisaka od innych konkursów i za czym pan osobiście będzie najbardziej tęsknił? Konkurs, który obejmuje wszystkie specjalności, jak powiedziałem, muzyczne. Nie ma takiego konkursu, a młodzi chcą się sprawdzać. Należy im stworzyć po temu okazję. No więc marzę o tym, żeby nowy dyrektor artystyczny osiągnął to. I marzę o tym, żeby jednak w Dąbrowie Górniczej z jakiejś kolumny mógł spoglądać na Dąbrowę Górniczą Michał Spichak, bo uważam, że Spisak jest po prostu potęgą woli, mimo swojej jakiejś takiej ułomności czy choroby. Jego muzyka jest pogodna i każdemu radzę, żeby się z nią zapoznał, a konkurs, żeby się rozwijał jak najlepiej. 3 lutego odbyło się spotkanie u pana prezydenta Dąbrowy Górniczej, pana Marcina Bazylaka. Spotkanie to że takie spotkanie, że jestem zaproszony na to, przekazałem pani dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia, pani Małgorzata Majewska. W tym spotkaniu
Brał również udział pan profesor Roman Widaszek, nowy dyrektor artystyczny konkursu, jak również pani Zofia Pielgrzym oraz pełnomocnik prezydenta Dąbrowy Górniczej, pan Michał Syska, którego miałem przyjemność poznać. I muszę powiedzieć, że spotkanie to bardzo mnie zaskoczyło, gdyż rozpoczęło się od jakiegoś takiego podziękowania za zaangażowanie i wręczenia mi tej oto statuetki, której dowiedziałem się, że pan prezydent Marcin Bazylak obdarzył mnie tytułem superlaureata Międzynarodowego Konkursu Muzycznego. Dzięki niezwykłej jakiejś odwadze i władz Dąbrowy Górniczej, że konkurs się będzie odbywał. Także chwała prezydentom za to, a pan obecny prezydent był świadkiem wszystkich edycji konkursu Spisaka, jako że był najpierw pełnomocnikiem prezydenta Podrazy, później wiceprezydentem, teraz jest prezydentem. Także bardzo się ucieszyłem, jak się dowiedziałem, że konkurs będzie reaktywowany. Chciałbym tutaj podziękować wszystkim i prezydentom, prezydentowi Talkowskiemu, prezydentowi Podrazie za to, że sprawowali bez przerwy wielką jakąś taką opiekę nad konkursem bez względu na okoliczności, które były związane z finansowaniem, bo mimo wszystko było to zawsze, konkurs jest wielkim przedsięwzięciem finansowym. Poza tym przy tej okazji chciałbym podziękować i wszystkim jurorom polskim, którzy ani razu mi nie odmówili udziału w jury. Podziękować Orkiestrze Filharmonii Zabrzańskiej i panu dyrektorowi Chrzanowskiemu za pomoc w organizacji wielu czasami niełatwych przedsięwzięć, bo uczestnicy konkursu niejednokrotnie pierwszy raz występowali z orkiestrą, a występ w finale to jest wielkie przedsięwzięcie, więc ja bym tutaj chciał wielkie słowa podziękowania, a z drugiej strony, i tu muszę podkreślić to, podziękować kompozytorom, nieżyjącemu już panu Zdzisławowi Szostakowi, profesorowi Hawelowi i profesorowi Świdrowi za napisanie utworów, za które nie chcieli, nie wymagało to, nie dostali żadnego honorarium poza honorarium jakiejś tantiemy wydawniczej. Utwory zostały wydane i wykonane. Ale te wszystkie sprawy, jakoś tak, czy pracownicy pałacu, czy urzędu miasta, a zwłaszcza pani Pielgrzym, której bardzo dziękuję za współpracę. Wszyscy byli niezwykle pomocni, życzliwi i właśnie stwarzali ten niezwykły klimat. Panie profesorze, w imieniu swoim i pozostałych pracowników Pałacu Kultury Zagłębia, którzy biorą udział przy organizacji konkursu, chciałbym panu podziękować i jednocześnie poprosić pana, żeby pan był stałym gościem kolejnych edycji konkursu. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć we wrześniu. Jak tylko zdrowie pozwoli, tym bardziej, że tutaj ja nie widzę powodów, żeby nie miał. Jedyną przeszkodą to jest to, że człowiekowi nie ubywa lat, tylko przybywa. Jeśli są jakieś trudności powiedzmy w poruszaniu się, to ja mówię, chodzę dostojniej. Także ja nie widzę żadnych przeszkód. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję bardzo również i życzę wszystkiego dobrego, pomyślności. Dziękuję bardzo.